Cześć! Nadszedł ten dzień, w którym mogę się pochwalić moją dumą. Zobaczcie, to jest owocujące winogrono, które ukorzeniłem sobie zupełnie od malutkiej gałązki samodzielnie. Jestem z tego naprawdę dumny. Zobaczcie, ile owoców. Ukorzeniłem sobie to winogrono, ponieważ bardzo mi smakowało. Jego owoce były bardzo duże i soczyste. Mam nadzieję, że moje również będą takie. Na razie sobie dojrzewają. Zobaczymy, jak będzie za kilka miesięcy. Ten sezon jest pierwszym, w którym pojawiły się owoce. Jestem z tego naprawdę dumny do tego stopnia, że dzisiaj spróbuję go przyciąć, tak jak nakazuje sztuka cięcia winogrona. Nawet sekator sobie specjalnie naostrzyłem na tą okazję. No to jedziemy. Jak powinno przebiegać letnie cięcie winogrona? Otóż ja również się uczę, ale raz, dwa, trzy. No i tutaj wykonujemy cięcie. Trzeci liść za gronem. Tak się naczytałem. Może to być oczywiście czwarty, piąty lub nawet szósty. Myślę, że nic się nie stanie. Tu też utnę trzeci. Kolejny etap letniej pielęgnacji winogrona to usuwanie takich chorych lub porażonych liści. Zobaczcie, tutaj są jakieś takie wyblakłe. Częściowo tutaj znajdę również takie jakieś poplamione. Je również spróbuję usunąć. To wszystko po to, aby te liście nie zasłaniały światła tym właśnie dojrzewającym owocom. A że liście tutaj są dosyć duże, zapewne również zabierają dużo słonka. Notabene owoce również są bardzo duże. Tutaj jeszcze zobaczcie jakieś takie brzydkie liście. Je również usunę. No i może jeszcze tutaj. Tak prezentuje się winogrono po tym moim pierwszym cięciu. Zobaczcie, ładnie pnie się tutaj na tej mojej barierce. To był oczywiście mój zamysł, żeby rozpiąć go tutaj na tej mało atrakcyjnej barierce. Ale zobaczcie, co dzieje się z drugiej strony. Tutaj są latorośle, czyli takie pędy tegoroczne, które naprawdę się tutaj panoszą. Panoszą się na tyle, że zobaczcie, tutaj już weszły w symbiozę z moimi mebelkami ogrodowymi. Zaraz spróbuję to wszystko rozłączyć. Takie macki się tutaj gdzieś powiązały. Tutaj kolejna. No i myślę, że tą latorośl utnę. Chociaż nie jestem tak do końca przekonany. No ale ona troszkę tutaj przeszkadza. Więc zaraz ją ciachnę. Gdzie ja dałem mój sekator? No tak, skleroza. A nie, tutaj chyba jest. Dobra. No to myślę, że tutaj, żeby nie przeszkadzało, utnę gdzieś w tym miejscu. O, tu nawet grono jakieś się ukazało. Więc w tym miejscu odetnę. No i zobaczcie, moje oczko w głowie już przycięte. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem, szczególnie jeśli chodzi o te latorośle, ponieważ nie jestem pewien, czy powinno się je obcinać. Zobaczcie, tutaj kolejne winogrono, którym się za chwilkę zajmę. Ta winorośl jest ze mną od lat, no i ją traktuję już troszkę po macoszemu. Jak widzicie, tnę wszystko już właściwie jako żywopłot, tylko po to, aby te macki nie wychodziły gdzieś tutaj na boki i nie przeszkadzały w chodzeniu. Tutaj czasami też łączą się
z tym żywopłotem stują, dlatego przycinam to właściwie jak żywopłot. Jest to odmiana biała winogrona, no i szczerze powiedziawszy niezbyt mi smakuje, chociaż gdy jest bardzo dojrzała, owoce są bardzo słodkie, no to zawsze coś skubnę z tego krzewu, ale muszę przyznać, że zwykle uprzedzają mnie osy lub szerszenie, które bardzo się lubują w tych owocach. No i jeszcze trzecia odmiana winogrona. Jest to takie winogrono granatowe, które pewnie poprzedni właściciel, no już przed 10 albo i więcej laty, uprawiał na wino albo nalewki. Na to się nadaje. Tak do bezpośredniego spożycia nie jest zbyt atrakcyjne, dlatego zazwyczaj tutaj te grona zostają na krzewie. Ja dzisiaj sobie go przytnę również jako żywopłot. Zobaczcie, on się bardzo rozrasta na boki. No to go troszkę skrócę, tym bardziej, że jego macki sięgają tej katalpy po prawej stronie. Widzieliście to w poprzednim ujęciu. No i muszę go bardzo drastycznie, można powiedzieć, skracać. Teraz zapewne macki nie dosięgną już tej katalpy, która tworzy ogrodowy parasol. No i teraz najgorsza robota, no bo te liście, tą masę zieloną trzeba jakoś posprzątać i zutylizować. To jest największy problem, ponieważ jest tego naprawdę dużo. Na razie pozamiatam na kubki, potem się zastanowię, ale prawdopodobnie będę musiał wrzucić to wszystko na kompost. Mam nadzieję, że w kompostowniku jest jeszcze trochę miejsca. No to teraz ostatni rzut oka na moje dzieło. Tu jest moja duma. Tutaj białe winogrono, które tworzy taki parawan, zasłonę przeciw wiatrowi. No a tam w oddali winogrono przeznaczone na winko. A tak ściślej rzecz ujmując, to właściwie przeznaczone dla kosów, szpaków, no bo zazwyczaj one bardzo chętnie korzystają z tego krzewu. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!